Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj mój mąż upiecze przepyszne bułeczki drożdżowe na słodko z kruszonką. Żeby upiec te bułeczki, trzeba zacząć od zaczynu, a do niego potrzebujemy 20 g drożdży świeżych, 100 ml mleka, 1 łyżki mąki pszennej, 1 łyżeczki cukru. Do miski wkruszamy sobie 20 g drożdży świeżych, dosypujemy 1 łyżeczkę cukru i 1 łyżkę mąki pszennej, dolewamy 100 ml mleka o temperaturze między 30 a 35 stopni Celsjusza, czyli ciepłego, i wszystko ze sobą mieszamy. Następnie przykrywamy folią spożywczą albo ściereczką i zostawiamy na 15 minut, żeby drożdże zaczęły pracować. A my zbierzemy sobie produkty potrzebne już konkretnie na ciasto na bułkę. Będzie to około 450 g mąki pszennej, 100 ml mleka, 1 jajko, 60 g masła, 70 g cukru i szczypta soli. Po 15 minutach nasz pracujący zaczyn wygląda w ten sposób. Zdejmujemy folię spożywczą albo ściereczkę, jeżeli ktoś używał. Dolewamy kolejne 100 ml ciepłego mleka, czyli te 30-35 stopni Celsjusza. Dorzucamy 1 jajko. Dosypujemy 70 g cukru i wszystko ze sobą mieszamy. Składniki muszą się połączyć. Teraz dosypujemy około 450 g mąki pszennej, zostawmy sobie tak troszeczkę na podsypywanie i szczyptę soli i ponownie wszystko ze sobą mieszamy. Teraz dolewamy 60 g masła roztopionego i wystudzonego i mieszamy wszystko ze sobą do momentu, kiedy to ciasto wchłonie masło. Tak jak w naszym przypadku. Wtedy bierzemy sobie, obsypujemy blat mąką, tą ociupinką, co sobie zostawiliśmy. Przekładamy ciasto na blat, no i zaczyna się zabawa. Tak 15 minut rączki pracują i wyrabiają nasze ciasto. Jeżeli ktoś z Państwa ma robot do wyrabiania ciasta drożdżowego, to tak 10 minut może mu tam dać, żeby go powyrabiać. W trakcie wyrabiania, jak Państwo zauważą, konsystencja tego ciasta się zmienia, staje się bardziej plastyczne, mniej klejące, a nasze rączki bardziej bolące. Na koniec formujemy taką kulkę, zawijając boki pod spód. Miskę obsypujemy mąką. Uformowaną kulkę wkładamy do środka do miski. Przykrywamy ponownie folią spożywczą albo ściereczką i zostawiamy na godzinę, półtorej do wyrośnięcia. A my przygotujemy sobie kruszonkę. Żeby ją przygotować, potrzebujemy 50 g masła, 100 g cukru pudru i 1 czubatej łyżki mąki pszennej. Stawiamy rondelek na gazie, do środka dajemy 50 g masła i roztapiamy. Do roztopionego masła dosypujemy 100 g cukru pudru i 1 czubatą łyżkę mąki pszennej i wszystko ze sobą dobrze mieszamy. Tam pod spodem nadal gaz nam ogrzewa rondelek, więc masło nam nie twardnieje, a wszystko ze sobą mieszamy do momentu, kiedy się połączy w jedną całość. Tak jak Państwo tutaj widzą.
Taką kruszonkę w takiej formie na razie zostawiamy do wystudzenia. Można w rondelku, można przełożyć. Po 60 minutach, kiedy nam ciasto ładnie wyrastało, zdejmujemy folię spożywczą, przerzucamy z powrotem ciasto na blat i musimy parę minut powyrabiać, żeby to ciasto odgazować. Po paru minutach formujemy wałek i dzielimy całość ciasta na 12 części. U nas każda porcja na tą bułeczkę miała po około 70 gramów. Porcje przygotowane. Bierzemy sobie jedną z nich, lekko rozpłaszczamy, zawijamy boki do góry, do środka, a następnie rolując obracamy bułeczkę zawijanymi bokami pod spód. Podwijamy je jeszcze i zostawiamy. I tak jeszcze 11 razy. Blaszka z piekarnika wyłożona papierem do pieczenia, do środka były wykładane nasze przygotowane bułeczki. A teraz tępym narzędziem nacinamy nasze bułeczki na krzyż, ale proszę Państwa, proszę nie przeciąć tych bułeczek do końca, tak ostrożnie. I takie ponacinane bułeczki przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 15-30 minut do podwojenia objętości. A my zajmiemy się glazurą do naszych bułeczek. Glazurę zrobimy z 1 żółtka jaja i 1 łyżki mleka. W miseczce mamy 1 żółtko, dolewamy 1 łyżkę mleka i musimy ze sobą wszystko bardzo dobrze wymieszać. Po 20 minutach, przynajmniej u nas, kiedy te bułeczki podwoiły swoją objętość, zdejmujemy ściereczkę i smarujemy bułeczki bardzo dobrze glazurą. I teraz taka mała podpowiedź. Posmarowaliśmy połowę bułeczek. Bierzemy teraz naszą część naszej kruszonki. Kruszyć będziemy na nasze bułeczki z góry. W ten sposób glazura nadal jest płynna i będzie trzymać tą kruszonkę. Jeżeli Państwo posmarują wszystkie bułeczki tą glazurą, ona wsiąknie do środka i nie będzie trzymać kruszonki. Także połowę wysmarować, połowę kruszonki skruszyć na bułeczki i drugą połowę zrobić w ten sposób. Tak przygotowane wszystkie bułeczki, czyli posmarowane glazurą, posypane kruszonką, wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Pieczemy około 20 minut, używając grzałek góra i dół. Następnie wyjmujemy z piekarnika, przekładamy na kratkę do studzenia. I zostaje mi życzyć Państwu smacznego, a ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.